Siemaneczko, tu Anioł. Na szybko sobie przyjrzymy nowego maila z nadchodzącą aktualizacją. Nazwa aktualizacji Bajeczne Obchody zostanie udostępniona 20 marca 2025 roku. No i zobaczmy, co nam tutaj przygotowali. Najważniejsze informacje: osiągnij wyżyny mocy. W trakcie tego wydarzenia będziesz zwiększać swoją moc, a lordowie, którzy plasują się w rankingu na miejscach od 1 do 10, otrzymają nowe, legendarne dekoracje miasta. W tym celu możesz także kończyć zadania, zdobywając pieczęcie mocy do wymiany na legendarne dekoracje miasta, kosmetyczne efekty specjalne, tokeny bohaterów, skrzynki wybranych owoców i nie tylko. A więc tak, mamy tutaj jakieś dekoracje, kosmetyczne efekty, to jest spoko, parę tokenów, ale myślę, że takim smaczkiem dla wielu mogą być tutaj skrzynki wybranych owoców. Podejrzewam, że będą to owoce właśnie do ulepszania atrybutów pupili. Jeśli macie 15 poziom VIP-a i zajmiecie jakieś wysokie pozycje w tym wydarzeniu, to istnieje szansa właśnie, że poprawicie swoje pupile. Idąc niżej, mamy tutaj szersze uprawnienia Wielkiego Króla. Od drugiego sezonu Wielki Król będzie mógł relegować z krainy dowolnego gracza, który nie uplasował się na miejscu od 1 do 150 w rankingu zasług w ostatnim sezonie. W ramach rekompensaty dla relegowanych graczy Wielki Król musi zapewnić im zezwolenia na migrację i smocze kupony. No i ponadto będziemy mogli teraz przeglądać ranking zasług krainy macierzystej z ostatniego sezonu. Fajnie, że będziemy mogli przejrzeć po KVK to, kto ile zdobył zasług, ale nie oszukujmy się, zamiast zasług powinny być tutaj te punkty, które zdobywaliśmy za walkę z przeciwnikiem z innej strefy startowej. Nie wiem, czemu tak jest, że nadal polegamy na zasługach. Myślę, że większość graczy zdecydowanie wolało tamten system. W każdym razie fajnie, że dali nam jakąś możliwość pozbycia się kogoś z królestwa. Tylko trochę dziwne, że jakby sami musimy to sponsorować. Nie do końca jeszcze tutaj czaję, jak ma to działać, ale chyba ma to działać w ten sposób, że król sponsoruje właśnie relegację z naszej krainy na jakąś na przykład pustą krainę bez króla. No i wtedy taka osoba, jeśli chce zmienić królestwo, to musi zbierać swoje zezwolenia. Póki co mam coś takiego w głowie, no ale zobaczymy, jak to ma działać. Idąc dalej, mamy tutaj statystyki zasobów. To jest bardzo fajny punkt. W oknie ekwipunku pojawi się funkcja statystyk zasobów i przedmiotów przyspieszających, która pozwoli łatwo ocenić stan zasobów i przedmiotów przyspieszających oraz lepiej zaplanować rozwój miasta. W końcu nie będzie trzeba się bawić w jakieś kalkulatory, więc na pewno fajna zmiana. Idąc dalej, mamy ulepszone obliczanie punktów przymierza w ramach miejsca prób. Myślę, że bardzo dobra zmiana, w końcu jesteśmy razem, jesteśmy po jednej stronie barykady, a na tych pomnikach jakby każdy zbierał te punkty osobno, więc myślę, że naprawdę spoko zmiana. No i oczywiście wzmocnienia otrzymają wszyscy członkowie Watachy, tak? Ponadto z pomników teraz nie tylko bohaterowie, ale również pupile bojowe będą otrzymywały premię do szybkości odzyskiwania wytrzymałości. Myślę, że to też bardzo dobra zmiana. Na pewno jeśli walczycie dosyć dużo, to spotkaliście się z czymś takim, że wasz legion mógł opuścić miasto, że wasi bohaterowie teoretycznie mogli opuścić miasto. Klikaliście sobie jakiś tam preset legionów, ale okazywało się, że taki legion nie może opuścić miasta, bo pupil bojowy nie ma tej wytrzymałości. No i teraz właśnie te punkty powinny odnawiać się równomiernie. Idąc dalej teraz, jeśli będziecie zaczynali sezon sporów, no to za pierwszym razem nie będziecie mogli przełożyć tej rejestracji. Idąc dalej, mamy ulepszoną migrację sezonową. Teraz osobisty wynik migracji i wynik migracji do krainy będą publicznie dostępne. Osobisty wynik migracji zależy od siły gracza i stanowi odzwierciedlenie jego bohaterów, artefaktów, legionów, budynków, technologii i innych wskaźników. Więc można stwierdzić, że silniejszy gracz będzie zajmował więcej miejsca na krainie, no bo będzie miał tych punktów więcej, no i więcej tych punktów będzie zabierał z tej krainy. Nie wiem, czy teraz też tak to działało, czy było po prostu tak, że jedna osoba powyżej tam 15 milionów mocy zabierała jedno wolne miejsce. Teraz te miejsca będą chyba właśnie zamienione w takie punkty. Ponadto gracz będzie mógł teraz migrować do krain, w których sezon jest już w toku, ale jego możliwości działania w trakcie tego sezonu będą ograniczone. Więcej czasu na migrację to chyba spoko, na taki gracz nie będzie mógł aktywnie walczyć, więc raczej bez problemu. Problem może się narodzić jedynie, gdy jakaś grupa migruje w trakcie swojego KVK, tak? No i opuszcza to KVK, tak? Chyba już byliśmy świadkami czegoś takiego w historii.
Trzeci podpunkt. Dodano nowy system zatwierdzania migracji. Wielki Król ma teraz prawo ustanowić w związku z migracją wymagania dotyczące mocy. Gracze, którzy je spełnią, mogą przenieść się do krainy, jeśli uzyskają zgodę Wielkiego Króla. Od samego początku to powinno działać tak, że każda osoba, która chce migrować na jakieś królestwo, powinna migrować dopiero po zatwierdzeniu przez króla, a nie powinno to działać tak, że królestwo jest otwarte w trakcie migracji, no to wtedy każdy może sobie migrować na to królestwo, jakby. No a potem takie królestwo ma problem z niechcianymi gośćmi, delikatnie mówiąc. No ale być może, jeśli połączymy sobie kropki, no bo teraz król będzie mógł kupić takiemu nieproszonemu gościowi zezwolenie na migrację i smocze kupony, żeby go zrelegować. Więc kaska powinna się tutaj kręcić. Przejdźmy dalej, chyba najważniejszy punkt. Nowy legendarny latający bohater Bahorn, uniwersalność, PvP oraz umiejętności jest teraz dostępny do zdobycia w wydarzeniu legendarny bohater Bahorn. Latająca kawaleria, latający magowie na pewno się ucieszą z kolejnego latającego bohatera, szczególnie, że on jest uniwersalny, więc powinien działać dokładnie tak jak mu. Ale myślę, że z takiego bohatera ucieszą się tak naprawdę wszyscy. Miejmy nadzieję, że będzie on jakoś w miarę dostępny dla każdego. No ale zobaczymy, jak to tutaj z nim będzie. Ponadto mamy nowego pupila, ciernista mantykora, więc podejrzewam, że jest to pupil do nowej parki, tak? Strzelcy wyborowi, wojownik, umiejętności. Tutaj niżej mamy informację, że poprawili parę artefaktów. W punkcie 4 mamy jubileusz. Call of Dragons świętuje 2. rocznicę. Mamy tutaj mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo wydarzeń. Jedno wydarzenie, które powinno przykuć waszą uwagę, jest to powrót artefaktów. Jeśli się nie mylę, a raczej się nie mylę, to w tym wydarzeniu za 60 000 gemów otrzymamy jeden legendarny artefakt, jaki tylko sobie wybierzemy, no i po drodze otrzymamy jeszcze jeden losowy legendarny artefakt, więc łącznie 2 legendarne artefakty. Po drodze w tym wydarzeniu będą jeszcze inne nagrody, więc polecam trzymać te 60 000 gemów na to wydarzenie, a jeśli te gemy wydaliście i ich nie macie aż tyle, no to naprawdę ten event jest jednym z lepszych eventów w grze. Poza tym oczywiście mamy tutaj mnóstwo innych eventów. Jedno wydarzenie, które tutaj przykuwa uwagę, jest to na pewno okres godowy. W trakcie nowego wydarzenia o nazwie Okres Godowy możesz wybrać 2 maksymalnie epickie pupile bojowe, aby połączyć je w parę i uzyskać potomstwo z dużą szansą na rzadsze występowanie i lepsze atrybuty. Wielu graczy śmiało się kiedyś, że takie rozmnażanie powinno istnieć, no i widzicie, że memy mają moc, bo doczekaliśmy się okresu godowego. Poza tym kolejnym ciekawym wydarzeniem jest powrót na pole bitwy. W tym wydarzeniu wystarczy zapraszać znajomych, którzy nie logowali się od co najmniej 14 dni, aby otrzymać wspólnie nagrody. Im więcej zaproszonych osób, tym szerszy wybór podarunków. Myślę, że powinno się to ogarnąć z farmami, więc jeśli ktoś z was ma kilka farm, aktualizacja wchodzi za 6 dni, więc nie wiem, czy zdążymy się jeszcze nie logować przez 14 dni, żeby się załapać na to wydarzenie, także zobaczymy, tak? Idąc dalej, tutaj w 5. punkcie nie ma nic ciekawego. Punkt 6 to m.in. dodali więcej rzeczy, przed którymi to hasło pomocnicze będzie nas bronić. Myślę, że spoko, na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo dobre dla nich, no bo mają mniej pracy z przywracaniem jakichś rzeczy w czasie, gdy gracze wymieniają się tymi kontami. No a doskonale wiemy, że taka wymiana ma miejsce. Moim zdaniem nie jest to wprowadzane dla graczy, a raczej właśnie dla supportu, żeby mieli mniej pracy. Niżej mamy tutaj ulepszone przedmioty wzmacniające. Mowa tutaj o tych przedmiotach, które zwiększają nam m.in. produkcję w mieście lub wzmacniają nasze zbieranie. Teraz możemy jednorazowo użyć przyspieszeń, aby uzyskać w sumie wartość 7 dni. Ale najważniejsze w tej zmianie jest to, że jeśli wymagany efekt zadania jest aktywny podczas codziennego odświeżania, zadanie zostanie oznaczone jako ukończone. Gdyby nie ta linijka tekstu, to naprawdę chyba nikt by tego nie używał, więc fajnie, że o tym pomyśleli. Idąc niżej, bardzo ważna zmiana, ulepszono formułę obliczania zasług, co pozwoli bohaterom wsparcia i artefaktom na zapewnienie większej liczby zasług. Mamy tutaj kolejne mydlenie oczu. Z jednej strony wiadomo, fajna zmiana, no bo będzie łatwiej o zasługi, jeśli ktoś używa bohaterów wsparcia, a z drugiej strony, no wiadomo, że w tej grze poniekąd chodzi o zasługi, ale tak naprawdę zasługi nie są głównym celem tej gry.
Głównym celem tej gry jest to, aby pokonać przeciwnika, no a żeby to zrobić, potrzebujemy do jego szpitala wpędzić więcej jednostek. Dlatego pamiętajcie, wojny wygrywa się wpędzonymi jednostkami do szpitala, ale z racji takiej, że nie mamy w tej grze innego miernika aktywności podczas walk, no to dlatego każdy patrzy na te zasługi. Kolejny podpunkt to buff dla wielorybów. Od teraz ponownie wracamy do tego, co było. W przypadku obrony przed atakiem legiony nie stracą wytrzymałości, jeśli nie zostały rozgromione. Także wieloryby znowu będą mogły wychodzić swoimi legionami przed miasto. No i gdy ktoś będzie ich atakował, wtedy nie będą tracili wytrzymałości, dzięki czemu będą mogli walczyć dłużej. Co tu dużo mówić, ten mem jest tutaj jak najbardziej aktualny, ale wracając do naszej tutaj aktualizacji, ponadto ulepszono tryb ataku w marszu, niby ma być dużo lepiej. Idąc niżej w sezonie 3 i 4 sezonie sporów, smok cienia będzie wyraźnie widoczny na mapie, co pozwoli natychmiast go zlokalizować i opracować strategię walki. W tym momencie smok śpi sobie w koronie tego drzewa, no i z góry nie możemy zobaczyć, co ten smok robi, nie możemy zobaczyć jego ataków. No i żeby to sprawdzić, musimy właśnie wejść do jego leża. Generalnie to, że ten smok nie był widoczny, mi się nawet podobało, no ale jak chcą to zmienić, to jasne, nie widzę w tym problemu. No i przechodzimy teraz do ostatniego podpunktu. Podstawowy limit przechowywania eliksiru jest teraz równoważny 10 godzinom produkcji. Aktualnie jest 8 godzin, wcześniej było tych godzin 6. Polityki sezonowe uległy odpowiednim zmianom. Zobaczymy, co oni tutaj wymyślili z tą zmianą polityk. Ale ponownie tutaj zmieniają polityki w trakcie gry, gdy już gracze sobie powybierali te polityki. Akurat zmiana reguł w trakcie gry mi się nie podoba. Wiele osób na pewno sobie tutaj wybrało jakieś limity po to, żeby właśnie mieć przewagę nad innymi, żeby nie wstawać co te 8 godzin, nie logować się do gry. No a w tym momencie tak naprawdę wybór limitów przez tych graczy może być ich błędem, bo będą mieli mniejsze dzienne leczenie, tak? W tym wypadku, gdyby wiedzieli o tym, że 10 godzin będzie od samego początku, prawdopodobnie czy tutaj spośród tych książek, czy może tutaj wybraliby właśnie prędkość produkcji eliksirów. Także ogólnie ja takich zmian reguł w trakcie gry nie lubię, także ode mnie tutaj naprawdę duży minus. Natomiast jakbym miał podsumować całą aktualizację, zabezpieczenia konta spoko, mnóstwo wydarzeń to jest na pewno spoko, nowy bohater, nowy pupil, ja też to lubię jak najbardziej, mi się podoba, szczególnie, że bohater jest uniwersalny, więc free to play i low spenderzy powinni być zachwyceni z tego, że mamy kolejnego uniwersalnego bohatera. Ta migracja sezonowa, zobaczymy jak to będzie działało i to pozbywanie się niechcianych graczy z naszego królestwa, ale nie oszukujmy się, myślę, że samą migrację można byłoby jeszcze bardziej ulepszyć. Zmiany w ramach miejsc prób myślę, że są tutaj spoko. Ogólnie spoko patch, dużo tutaj kontentu, ale takich decyzji jest tutaj niezrozumiałych dla mnie też całkiem sporo. Dlatego moja ocena tej aktualizacji to takie 5 na 10. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat poszczególnych punktów. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.